the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, siemano widzowie. Słuchajcie, niedawno rozmawialiśmy a propos gatheringu. Parę osób mnie pytało, jak ten gathering by wyglądał, jak po prostu zbierać, jak najlepiej dopasować tych dowódców. No i niedawno The Kingdom of Codex wypuściło taką informację, jak najlepiej tam według nich rozdziaływać te marsze i jak je tam, jakby tak powiedzieć, najlepiej ustawiać. I ja powiem wam szczerze, że troszeczkę tam przeglądałem, no i rzeczywiście jest dużo plusów, bardzo fajnie to rozpisali i dzisiaj to sobie omówimy, dobra? I będziemy mogli po prostu też wiedzieć, jak tych naszych zbieraczy wysyłać na te złoża, różne złoża i jak najwięcej oczywiście zyskać, no bo wiem, że kiedyś nie było żadnej takiej informacji, żeby cokolwiek zrobić i przygotować. No, ogólnie to jest dostępne na Facebooku, który wam już nieraz linkowałem. Macie też to dostępne na Discordzie, który wam też nieraz linkowałem a propos Kingdom Codex. Jak wiecie, ja z nimi współpracuję już od paru miesięcy. Tu ogólnie macie rozpijane, jak takie random tipy, jak używać Kleopatry, żeby mieć ten resursy pack poziomu 3C, jak oni to nazywają. Też macie bez Legendary Commanders już Scholz Max Fierce in Sendeok. Czyli jeżeli mamy tych najlepszych dowódców legendarnych, zdobywamy te legendarne, jakby tak powiedzieć, skrzynki. Te skrzynki ja wam pokażę, bo ja ich troszeczkę tutaj mam na koncie. Tak, tutaj te skrzyneczki, no to w tym momencie jak wybieramy na przykład rzeźbę, no to wiadomo, że wtedy jak zdobywamy, ona jest za zbieranie, jak są eventy, no to wybieramy Sendeok, żeby jak najszybciej ją po prostu tutaj no, wypuścić do maksa. To tutaj lecimy dalej. Tu też macie oczywiście gathering, jak zwiększyć, jaki największy gathering games, czyli Matilda i Konstancja. Matilda to jest Matylda z Konstancją, czyli ten fioletowy i niebieski dowódca. 20% extra resources from skills, 6% from talents and your guardian set. A 5% mamy, czyli w sumie 31% na extra games na jednym złożu, kiedy kończymy zbieranie. Alliance Resources Center, czyli tam, gdzie wysyłamy do złoża, jak najlepiej wypuszczać i po prostu te tropy wypuszczać do zbierania. Tu mamy 60-70 catrops i już trzeba używać T4, T5, więc jeżeli tam chcecie sobie wyszkolić gdzieś te czwórki, te piątki do 60-70k, no to warto. No i wtedy ta Matylda Sendeok najlepiej zbierają i najwięcej przynoszą. Oczywiście porozmawiając też o innych aspektach, które tutaj są rozbite. Jeżeli czegoś na przykład nie będzie tego, co ja na przykład ja jeszcze tylko robię i wiem, że to daje plusy, no to też o tym wspomnę. Tu mamy też timer, Farmed Back Specialized Resources Center, Spend Play By już ten need logging. Aha, okej, no ale to jest już na step up timer, żeby to dobrze rozporządzać czas, dobrze? Alliance Resources Center, okej. Tutaj, no i tu mamy, tu już jest kwestia z MG. No, tam jest parę takich informacji, że na przykład jeżeli mamy MG i mamy surowce, no to wiadomo, jak tego golda lub też gemy zbieramy, to wiadomo, że wtedy zostawiamy to i dopiero kiedy się zaczyna dany event, to wypuszczamy to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Tak samo właśnie robił kiedyś na pre-KVK ze zbieraniem, nie pamiętam, czy to było na KVK1, KVK2, ale przejdźmy sobie dalej. Tu mamy oczywiście, jakie trzeba używać też do zbierania boostów. Mamy tutaj, wiadomo, 8,24 godziny na 50% zwiększenia gathering speedu. Oczywiście też runa daje nam 10%, tak jak widzicie, lub też 7%. Zależy też, gdzie ona nam wam dropnie, więc to jest kolejny boost do zbierania. I tutaj macie rozpisane, jacy dowódcy są najlepsi pod dane, jakby tak powiedzieć, resursy, czyli mamy żywność, mamy drewno, mamy kamień, mamy też złoto, mamy też pomieszane dowódców, którzy są najlepsi pod każde surowce. Też oczywiście tutaj są rozbite talenty, jak najlepiej używać drzewka, jeżeli chodzi o talenty. Też tutaj jest wszystko rozpisane. No, wiadomo, 37 level to jest klasyka, ale jeżeli będziemy chcieli jakiś tam gear wsadzić, no to chyba musimy mieć przekroczony ten 45 level, jakby tak powiedzieć, dowódcy. No ale tu mamy, że tylko 6% resource complete, a gathering and sekundka, czekajcie. Super talents which gives your 6% resources upon combat and 25% gathering speed. Ok, czyli dzięki temu też będziemy mogli zbierać szybciej. No i tak widzicie, tutaj dodatkowe też możemy mieć, kiedy zbieramy powyżej chyba levelu 7, jeżeli się nie mylę, to możemy zdobywać dodatkowe, jakby tak powiedzieć, surowce tutaj, tak jak widzicie
na każdych złożach. Ja tak mam, zresztą zaraz jak tam będę mógł chwilkę gdzieś tam znajdę, może jak zbierali, to też zobaczycie, że dzięki też Girowi, dzięki temu też, że talentom ja tam dostaję dodatkowe pakiety. Więc to też jest bardzo fajna informacja. Tu macie też rozpisane, jak wygląda ten Gathering Speed. Jakie tam extra resources, jaki dowódca nam jeszcze może dać. Mamy Matyldę, mamy Sendeok, czy mamy Konstancję, przepraszam. Kleopatra nam daje dodatkowe respaki poziomu 4, jak to jest tu rozpisane, a tutaj mamy Sendeok, dają 10%. Jak widzicie, są dowódcy, które dają jakieś lepsze surowce, pod które my chcemy, że tak gold, tak jak mamy Rubin. Są dowódcy do wszystkiego, tak jak macie tutaj Joankę, Matyldę, jest Kleopatra. Ogólnie ten nowy dowódca, tutaj epicki też moim zdaniem bardzo fajnie, że on tu został wprowadzony. Sendeok jest w ogóle moim zdaniem chyba najlepszym i Kleopatra, takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o zbieranie. Tu mamy też rozpisany Gathering Speed, jeżeli chodzi o kamień, czyli jak na przykład parować, no tu macie Matyldę z Joanną, druga jest Kleopatra, mamy 55% na takim kamieniu, żeby zebrać szybko. Jak bierzemy kolejny marsze, gdzie mamy Kleopatrę pierwszą, to możemy tutaj z tymi 4 też sparować, czyli Ishidę, Teodorek, Sendeok i nie pamiętam jak Matanowa, epicka, wybaczcie mi. No i tak samo macie tu rozbite na inne pary, tak jak jest Joanka, Matylda z tym, no ogólnie widzicie, że tymi zbieraczami można też fajnie rotować. Jeżeli chodzi o speed, zbieranie żywności, no to też tutaj widzicie, że Ishida z tym nowym dowódcą, powiem wam, że aż sobie chyba zaraz, bo jak ona tutaj będzie często pojawiać się, a ja tutaj wam będę mówił o niej. Ajaf, czyli Ajaf. No to też fajnie, żebym ja wam tutaj też to ładnie streścił. Czyli tutaj mówimy o Ajaf. Ajaf w tym momencie też jest najlepsza do zbierania żywności z Ishidą. Więc takie pary możecie sobie, jeżeli macie możliwość, możecie sobie fajnie je złożyć, nie? Tylko wiadomo pytanie, czy to się uda wam, jak złożycie te powiedzmy 5 par, czy nie będą się gryzły, nie? Albo po prostu zobaczcie, jak wam też system podpowiada, nie? Ja ogólnie wypuszczam tak, system mi daje, no ale czasem też się staram skorzystać z tych informacji tutaj z Kingdom Codex. Gathering Speed for 5 march, czyli pod 5 marszy mamy tego Gajusza z Ishidą, pod żywność, pod drewno Joanka z Teodorą, Kleopatra z Ajew idzie pod kamyk. Sendeok z Konstacją lub też Matyldą idą bezpośrednio po Golda i ekstra RS wtedy mamy, a znowu jeżeli mamy ten piąty, no to Sarka tutaj z Centurionem lub też z Matyldą idzie pod jakiekolwiek inne też dodatkowe surowce, ona po prostu jest od wszystkiego, więc też bardzo fajna opcja. No i co mamy? Gathering Speed drewna, czyli Joanka z Teodorą, to jest taka chyba najlepsza para, jak widzicie. Drugie zestawienie, no to mamy Teodorę z Matyldą, 45% to z takim innym dowódcą, tutaj jest z dalszego pakietu. Lećmy dalej, Gold to co nas chyba najbardziej interesuje, czyli szybkość zbierania Joanna Sendeok 55%, Sendeok Kleopatra 50% i Joanka Kleopatrą 45%. No Gold chyba w ostatnim czasie graczy T5 i takich większych najbardziej interesuje, no bo te żywność, drewno i kamień, no to łatwo można szybko pozbierać. Z Goldem zawsze jest wiadomo najciężej. No i Gathering Commander, tutaj też jest rozpisane dlaczego używać T4 i T5, przy jakich dowódcach, tutaj mamy Gold P, tutaj jest wypuszczany Sendeok z Matyldą roznaczony, też tutaj macie pokazane dlaczego T4 albo T5 są używane. Przy tych rozpiskach. Ja ogólnie używałem zawsze T1, wam powiem, tak szczerze. T4 rzadko używałem. Chyba, że na farmach to nie powiem, tak, używałem T4. Więc tutaj też chyba jakby tak balisty tam 60-70 gdzieś tam będzie trzeba je zrobić. No niby, jeżeli się zbiera najlepiej. Ciekawe, no ja na T1 leciałem zawsze, nie? Więc nie patrzyłem tam czy T4 czy T5, no bo też sztucznie wam pompuje siłę, nie? Ale te czwórki w sumie już trzeba było porobić, nie? Bo to może aż tak bardzo nie spompuje tej siły dużo. O i tutaj jest kolejny, to był już a propos to co wam ostatnio nagrywałem, czyli nagrywałem wam na temat też ze Kingdom Codex najlepsze marsze według nich. Ogólnie mi się zdaje, że cała tutaj rozpiska, którą macie, oczywiście ja wam zawsze zostawiam linka w komentarzu, w opisie. Zostawiam wam linka do Facebooka i Discorda tutaj ekipy.
Kingdom Codex, więc jeżeli macie, jakby tak powiedzieć, taką chęć i opcję przejrzenia sobie poza jeszcze filmikiem, jakby to najlepiej sobie tutaj rozparować, a chcecie zbierać dwa, to ten film wam też może pomóc troszeczkę jakby tak powiedzieć też na farmach, no bo wiem, że używacie większość z was farm i też nie wiecie czasem jak sparować, jak ułożyć talenty. Kiedyś na pewno pamiętam, że kiedyś grałem, to paru graczy mi odradzało wybierania tych 3 opcji, żeby tylko dostać się do tej 5, żeby mieć tą torbę, że ten tutaj to już nie musimy, że możemy tam dać inne talenty oczywiście wyżej, jeżeli chodzi o, tu akurat mamy Joannę, jeżeli chodzi o support i chyba integrację. No, ale fajnie, że ogólnie taką powiedzmy ala metę zbieraczy, jeżeli chodzi o żywność, drewno, kamień, golda lub też zbieracze, którzy się nadają do wszystkiego, mamy i możemy o tym porozmawiać i możecie jakby tak zdobyć. Ja sobie teraz zobaczę jeszcze na jedną rzecz a propos u mnie, czy ja mam tutaj coś jak zbierałem, czy coś tutaj, raporty zbierałem. No tak widzicie, ja to niektóre właśnie takie dłuższe jak mam, no to każdy mi tam jakieś daje dodatkowe surowce i to mi się zdaje bardzo fajne, bo na farmach mam podobnie porobione, więc to jest taka, mi się zdaje fajna opcja, że mamy te dodatkowe surowce, możemy zdobywać, nie? Więc, a Kleopatra nam daje jeszcze dodatkowo paki, paki to przeważnie są, tak tutaj to są tego poziomu, paczka surowców poziomu C, nie? Więc to jest tego najniższego poziomu, pierwszego. Więc to jest moim zdaniem też fajna opcja. No i co? Tyle chyba na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się przyda przy zbieraniu i też będziecie mogli fajnie rozparować sobie. Ja powiem wam tylko jeszcze jedną rzecz, którą ja robiłem u siebie, bo ja to przetestowałem parę razy na moich farmach i wiem, że to mi dawało dużo. Ja ogólnie wiadomo, girem, nie? Że jeżeli mamy gear, to na giry, które tu tworzyłem, od razu mówię, że te giry, co tutaj są, to tak jak jest na Bumblebee, na Optimus Primalu, to są giry, które tworzyłem tylko po prostu bezpośrednio za też skule, czyli po prostu, znaczy bonsy, czyli kości. Ja nie używałem w ogóle żadnych materiałów takich, które możemy wykorzystać do normalnego giru. Ja tego po prostu tego, co dropiło z barbarzyńców, używałem tutaj do tego, żeby jak najlepiej sobie tych, jakby tak powiedzieć, tych dowódców jakby rozwinąć. I zbierali mi najlepiej, ale już może nie o to, tu bardziej chodzi o to, że ja zawsze dbałem o to, żeby tutaj tę szybkość zbierania złota, żebyście też mogli pójść w daną formację. Formacja linowa, jeżeli macie tych 5 dowódców, których wiemy, że będą zbierać, no albo nawet każdemu zbieraczowi, dać tą formację i troszeczkę pozbierać im tych epickich lub też nawet legendarnych albo niebieskich ornamentów, żeby mieli te złote do zbierania złota na przykład. No lub też szybkość zbierania, lub też szybkość marszu. Moim zdaniem to jest bardzo dobra rzecz i się to po prostu naprawdę przyda. Też wiadomo, że jak trafiają się nam też inskrypcje jakieś do zbierania, czyli oddział użytkowania otrzymuje 2% albo zwiększa ładowność użytkownika, to też jest bardzo dobrą rzeczą, bo też macie inskrypcje dla zbieraczy, które też możecie wykorzystać, więc ja wiem, że to jest już takie grzebanie, tak jakby wymaksować jak najwięcej i tak dalej, ale ja uważam, że to jest bardzo dobra opcja i mogę tylko wam polecić. Naprawdę mogę wam tylko polecić, więc jeżeli ktoś z was chciałby sobie tutaj to konto fajnie rozwinąć, a propos tego zbierania, no to działajcie na farmach, nawet na minach, te złote kości, jakby tak powiedzieć, trzymajcie i po prostu sobie róbcie ten nawet niebieski, fioletowy gear. Ja ogólnie z Legend zrobiłem tylko dlatego, że chciałem się pozbyć golda na poprzednim KD i wykułem te trzy, jakby tak powiedzieć, materiały, gdzie dwa jeszcze czekają, nie są odkryte, więc to jest dodatkowy pakiet, 2 albo 3, przepraszam, czekają, żeby je odkryć, żeby mieć dodatkowy pakiet 4 złotych materiałów, więc to tam sobie po prostu stoi i czeka. No i co, tyle na dziś. Dzięki wielkie, że jesteście ze mną, dzięki wielkie, że rozwijamy konto, kanał. No i co, do zobaczyska, trzymajcie się, elo.